Dzień dobry, to jest kanał Orbitrek Guru. Pierwsze źródło informacji o orbitrekach i bieżniach na polskim YouTubie. Jeśli chcecie wesprzeć kanał i pogłębiać wiedzę dotyczącą tego sprzętu, zostawcie subskrypcję lub pytanie pod spodem. W tym odcinku opowiem, na co zwracam uwagę, wybierając bieżnię do użycia domowego. W dużym skrócie, w domu najlepiej sprawdzi się duża bieżnia domowa lub lekka bieżnia komercyjna. Wygodniejsza będzie bieżnia składana, ale solidniejsza będzie bieżnia nieskładana. Taka bieżnia będzie ważyć od 90 do 150 kg i będzie kosztować od 5 do 10 tysięcy złotych. Moim zdaniem jest to najlepszy przedział cenowy, gdyż oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości. Oto 4 rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, kupując bieżnię do użycia domowego, oraz 4 inne rzeczy, którymi sprzedawca spróbuje odwrócić Waszą uwagę i nakierować Was w stronę kiepskiego sprzętu. Numer 1 dla mnie to marka i model urządzenia. W ciągu 10 lat pracy w branży fitness nauczyłem się, że czasami lepiej dopłacić do renomowanej jakości sprzętu po to, żeby dostać troszeczkę wyższej klasy urządzenie, troszeczkę lepszą gwarancję i trochę lepszą opiekę posprzedażową. Finalnie uważam, że zakup sprzętu od renomowanego producenta jest tańszy i wygodniejszy. Pamiętajcie jednak, że renomowani producenci też potrafią wypuścić bubel. Nie każda bieżnia od dobrego producenta to jest dobry sprzęt. Bieżnie, które polecam, są to bieżnie marek, które od lat produkują bieżnie. Mamy wielu producentów sprzętu fitness, ale w bieżniach specjalizuje się tylko kilka firm. Moje ulubione to przede wszystkim Spirit Fitness, Soul Fitness, Kettler, Horizon Fitness, Nordic Track i Proform. Lista polecanego przeze mnie sprzętu znajduje się w opisie pod filmem. Numer 2 to oczywiście wielkość bieżni. Bieżnia musi być dostosowana do użytkownika, musi go udźwignąć i musi dać mu odpowiednią przestrzeń. Moim zdaniem taka przestrzeń to co najmniej 140 na 50 cm. Dzięki temu będziemy wiedzieli, że na pewno z bieżni nie spadniemy w trakcie ćwiczeń. Ciężka bieżnia daje większą stabilność i poczucie pewności w trakcie biegu, ale ciężar bieżni jest też wyznacznikiem jakości. Tego, że użyto porządniejszych podzespołów, użyto solidniejszej ramy, pokładu i tak dalej. Prawie zawsze cięższa bieżnia oznacza bieżnię lepszą. Numer 3 to silnik o mocy ciągłej co najmniej 2, a najlepiej 3 koni. Tu warto pamiętać, że dane techniczne wielu producentów często są przekłamane i ci więksi producenci są bardziej rzetelni niż ci najmniejsi. Bieżnia za 5-6 tysięcy złotych może dysponować mocą od 2 do 3 koni, ale jeśli producent podaje, że są to 4 konie mechaniczne lub więcej, to nie jest to prawda, dlatego że to już są rejony przeznaczone dla bieżni komercyjnych. Numer 4 to jest moja ulubiona część, czyli gwarancja. To jest coś, czego absolutnie nie da się oszukać. Dobry produkt musi być na dobrej gwarancji. Musi być to gwarancja bez wykluczeń, bez gwiazdek, obowiązująca na wszystkie podzespoły, ramę, pas, pokład. Musi ta gwarancja obejmować też serwis z dojazdem do klienta. Nie chcemy przecież pakować bieżni z powrotem do kartonu i wysyłać. Jeśli powyższe punkty wypadają w bieżni, którą sobie upatrzyliście słabo, to sprzedawca spróbuje Was przekonać do zakupu tej bieżni innymi argumentami, które moim zdaniem są znacznie mniej istotne. Sprzedawca powie, że ważna w bieżni jest konsola i programy treningowe. Czasami to faktycznie się przydaje, ale realnie ładna konsola nie zawsze jest praktyczna i nie zawsze jest trwała, a programy treningowe na rok 2021 są naprawdę bardzo słabe. Znacznie bardziej w treningach pomogą Wam programy rozpisane przez profesjonalnych trenerów, nawet te, które są udostępniane za darmo w internecie. Programy treningowe zawarte w konsoli bieżni nie robią tak naprawdę tego, co powinny i to, że program nazywa się FatBurn, wcale nie oznacza, że pozwala on spalić tłuszcz szybciej niż inne programy wgrane w konsolę bieżni. Numer 2 to dla mnie dodatki, gadżety typu Bluetooth, wiatrak, mata i inne sprawy, które możemy dostać za darmo.
realnie chyba jedyną użyteczną rzeczą jest Bluetooth, jeśli biegamy z aplikacją Swift. Swift to jest aplikacja używana głównie przez triatlonistów i ona naprawdę coś rokuje. Inne dodatki, takie jak wiatrak, mata pod bieżnię albo głośniki, to są rzeczy, które warto kupić oddzielnie, dlatego że te, które są zintegrowane z bieżnią, będą naprawdę bardzo niskiej jakości. Numer 3. Mój ulubiony podpunkt. Amortyzacja. Otóż to, że bieżnia się ugina pod wagą użytkownika, wcale nie znaczy, że ona jest umyślnie zamortyzowana. Zazwyczaj świadczy to o tym, że bieżnia jest po prostu niskiej jakości, a rama jest miękka. Dlatego nie dajcie się nabrać na kolorowe poduszeczki, sprężynki i gumki. Najczęściej miękka bieżnia to bieżnia niskiej jakości. Podpunkt numer 4. Są to dane techniczne, czyli wszystkie rzeczy, które mamy ładnie opisane na papierze. Najczęściej są to niestety dane nieuczciwe. Sprawy takie jak moc silnika, prędkość, udźwig, maksymalny udźwig użytkownika z opisu bieżni tak naprawdę nic nie znaczy. Nie ma żadnych badań, nikt tych bardzo ciężkich osób na bieżnię nie wstawia, żeby sprawdzić, czy bieżnia faktycznie wytrzyma ciężkiego użytkownika, czy nie. Nie są to dane podparte absolutnie żadnymi doświadczeniami. Ostatnim punktem na plus i na minus jest mobilność bieżni. Otóż większość z nas kupuje bieżnię do mieszkania i niestety szukamy czegoś małego, najlepiej składanego. Takie mamy realia, że żyjemy w kraju ciasnoty mieszkaniowej, natomiast warto pamiętać o tym, że lepszą i solidniejszą bieżnią jest jednak ta bieżnia nieskładana. Jeśli Was stać i jeśli macie miejsce, celujcie w nieskładany sprzęt. Powyższe porady stanowią solidną podstawę zakupu sprzętu, natomiast w tym poradniku zaledwie odkryliśmy czubek góry lodowej. Czynników determinujących zakup bieżni jest wiele więcej. W tym odcinku omówiłem tylko podstawy. Same silniki dzielimy na szczotkowe, bezszczotkowe, silniki prądu stałego albo prądu zmiennego. Mamy moc silnika, która może być to moc szczytowa, może to być moc ciągła. Mamy podwójne woskowane pokłady, dwustronne pokłady, wielowarstwowe pasy. Jest tego naprawdę sporo. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, zachęcam Was do czytania mojego bloga albo do zadawania pytań pod spodem. Tam bardzo chętnie odpowiem na wszystkie najbardziej szczegółowe pytania. Na dziś to tyle. Mam nadzieję, że pomogłem. Dziękuję za uwagę. Udanych zakupów i udanych treningów.